Cześć, nazywam się Marcin Kmiecik, a to jest Merida Silex 700 na rok 2020. O gravelach powiedziano już wiele, ale o tym konkretnym moim zdaniem wciąż za mało. Więc zaczynajmy! Żeby opowiedzieć Ci więcej o Silexie, skorzystałem z kilku ujęć, które nagrałem podczas przejażdżki do Ojcowskiego Parku Narodowego. Oprócz pięknych widoków jest tam również mnóstwo ścieżek nadających się idealnie na prezentację szerokiego spektrum możliwości tej maszyny. Na początku znalazłem sobie zaciszne miejsce, w którym opowiem Ci o technicznych podstawach, na które warto zwrócić uwagę. I oto jest przed nami Merida Silex 700 na rok 2020 w pełnej okazałości. Koła w rozmiarze 700C na sztywnych 12 mm osiach, piasty to VP na maszynowych łożyskach, co dla niektórych może być zaletą. Warto też zwrócić uwagę na dobór opony, która w stosunku do poprzedniego roku natychmiast zdradza dużo agresywniejsze zacięcie tego modelu. Gotowy na przyjęcie systemu bezdętkowego świetnie sprawdzi się w trudniejszym szutrowym terenie, ale co też istotne, nie będzie przeszkadzał w utrzymaniu wysokiej prędkości na odcinkach asfaltowych. Jeśli już o gumieniu mowa, to zastosowane na klamkomanetkach GRX brutalnie spełnia swoje zadanie. Trzyma się bardzo pewnie, ale po prostu nie należy do najprzyjemniejszych. Jazda bez rękawiczek to żadna przyjemność, choć może to tylko kwestia przyzwyczajenia. Reszta elementów klamkomanetki to czysta rowerowa poezja. Matowe klamki nie rysują się i nie pękają od byle kontaktu z drzewem, co już sprawdziłem, a przy okazji wyglądają świetnie. Tak samo jak nowy mostek Meridy, w tym przypadku 80 mm z 8-stopniowym kątem pochylenia. A tuż przed nim na górnej rurce ramy miły akcent, który jak najbardziej jest trafny. Przesuwając się dalej, mam siodło Meridy o zgrabnym płaskim profilu, osadzone na karbonowej sztycy z zerowym offsetem. A pod siodłem kolejna fajna rzecz. Kieszonka na multitoola, któremu do ideału, jeśli miałbym być wybredny, brakuje tylko rozkuwacza, więc z jego pomocą spokojnie dokonamy na trasie wszelkich koniecznych poprawek. Napęd GRX w wersji 2x11 to materiał na osobną relację. Ale tego akurat na internecie już nam nie brakuje. Najważniejsze jest to, że dwa blaty z przodu, z rekordową jak dla Shimano różnicą 17 zębów, 31 i 48, działają perfekcyjnie, nawet pod pełnym obciążeniem i z 11 biegami z tyłu stanowią o wszechstronności tej konfiguracji. Przy wysokiej kadencji nawet z prędkością 50 km/h mamy z czego dokręcić, a przy trudniejszych podjazdach, choćby w leśnym terenie, to już nie przełożenie, a bardziej przyczepność opony staje się problemem, więc napęd dostaje solidne 5/5. Hamulce hydrauliczne to też technologiczny kosmos i jak do tej pory jeszcze ani razu nie zmusiły mnie do sięgnięcia po dolny chwyt ze względu na brak siły hamowania, co szczególnie cieszy w trudniejszym terenie, gdzie zmiana chwytu całkowicie ogranicza komfort zjazdu. A to, co trzymam w ręku, to ukryty w tylnej osi klucz imbusowy w rozmiarze 4,6. I nie mówię od razu, że macie się z nim pożegnać nawet przed zakupem. Ale nie oszukujmy się, nie zostanie z Wami na długo, jeśli będziecie jeździć po cięższym terenie. Karbonowy widelec wraz z karbonową rurką sterową świetnie tłumi drgania, a aluminiowa przyjemnie sztywna rama pozwala na to, żeby cały rower rwał się do jazdy spod nóg. Waga całości to 9,7 kg i w czarnym matowym kolorze z kilkoma połyskującymi akcentami utrzymuje surowy, agresywny charakter. I generalnie nie wdając się jakoś bardzo w szczegóły, dwa najważniejsze parametry moim zdaniem z tych, które tutaj mam w tabeli wymiarów, to przede wszystkim solidna baza kół, która funduje niezrównaną stabilność na szybkich zjazdach, a po drugie ogromna główka sterowa, która podnosi pozycję, nie mamy dzięki temu kilku podkładek pod mostkiem, więc też nie tracimy na sztywności, a na 100% wpłynie to też korzystając na żywotność samych sterów. I zanim przejdziemy do samych wrażeń z jazdy, to jeszcze garść informacji praktycznych.
Tak, można się na tym rowerze zapakować na tygodniową wyprawę, nawet dłuższą. Warto wiedzieć jednak o paru szczegółach, które być może nie rzucają się od razu w oczy. Jeśli chcemy założyć sakwy, to będziemy do nich potrzebowali oczywiście bagażnika, a ten możemy zamontować tylko po wcześniejszym montażu błotnika z tyłu. Jest to zestaw dedykowany do Silexa, który nie będzie opcją najtańszą, ale za to wygląda przyzwoicie i jest bardzo solidny. 3 miejsca na bidon, na widelcu również po obydwu stronach mocowania na małe sakiewki, po 10 litrów na stronę. Oczywiście do tego sakwa podsiodłowa, można coś wrzucić pod górną rurkę przedniego trójkąta i miejsca do pakowania nam nie braknie. A przed Wami taki przykładowy zapakowany Silex, w tym przypadku konfiguracja, którą przygotował Mark Lechman na Atlas Mountain Race, 1145-kilometrowy wyścig w Maroku. Więc jak jemu nie brakło, Wam też nie braknie. Link do artykułu w opisie. Podjazdy. I przejdźmy do samej jazdy. Cały tamten dzień radośnie błądziłem sobie po Ojcowie i okolicach, sprawdzając większość leśnych dróg, zjeżdżałem z głównej drogi, jechałem pod górę, aż przejechałem na drugą stronę, albo teren zrobił się zbyt skalisty jak w tym przypadku. I wtedy zaczynałem szukać innej drogi od nowa. Nie ma co owijać. Oczywiście, że na takim zjeździe jak ten, pewnie lepiej bawiłbym się na fullu albo przynajmniej klasycznym hardtailu, ale na Silexie spokojnie sobie poradziłem, a mimo, że większość dnia wyglądała w ten sposób, to ręce nie odmawiały posłuszeństwa. I podkreślę tylko jeszcze raz. Ani razu nie schodziłem do dolnego chwytu, żeby osiągnąć większą siłę hamowania. Zwyczajnie nie było to potrzebne. Popytałem znajomych o kwestie, jakie chcieliby sobie rozjaśnić, gdyby zastanawiali się nad zakupem. Oto kilka z nich. Czy napęd pozwoli jeździć pod duże podjazdy? Nie tylko pozwoli, ale też do tego zachęci. Napędowo nie ma się co martwić. A jeśli będzie brakowało przyczepności, to nawet opona o szerokości 42 się zmieści. Sprawdzałem. Mogą robić drobne obcierki, jeśli bieżnik będzie bardzo pokaźny, ale taka 40 z solidnym bieżnikiem spokojnie wejdzie. Czy mogę nim wjechać na shooter i lekkie błoto? Mówię Ci, nie będziesz z nich zjeżdżał, jak wsiądziesz na Silexa. Dzięki stabilności, która jest w niego wprojektowana, nie trzeba go znać, żeby czerpać przyjemność z jazdy w takim terenie. Mój pierwszy kontakt z Silexem na testach w Alpach właśnie tym mnie uwiódł absolutnie, że zjeżdżałem na nim po szutrowej ścieżce z wysokości około 1700 metrów i byłem już do niego przyzwyczajony i czerpałem przyjemność z jazdy, a nie bałem się o życie, co normalnie miałoby miejsce, a miałem go przecież pod nogami zaledwie 2 godziny. Jak szybko jedzie w terenie? Niebezpiecznie szybko. Silex pod tym względem jest trochę jak taki sztywny przecinak sprzed 20, a nawet więcej lat. Długo by tłumaczyć, po prostu jest piekielnie szybki. Czy pozycja podczas jazdy na asfalcie jest wygodna? Tak. I to właśnie z tego powodu go kupiłem. I wspomniałem wcześniej, że na zjeździe może lepiej sprawdziłby się hardtail albo full. No tak. Ale to Silex. Przewiózł mój tyłek z Krakowa do Ojcowa i z powrotem. Pozwolił popodjeżdżać, zjeżdżać z równą przyjemnością. A sam dojazd nie był smutnym, niechcianym środkiem do celu, tylko też przyjemną jazdą. I tak, wniosek jest taki, że rządzi tam, gdzie trzeba rzeczywistość terenową połączyć z asfaltową. Ale zdecydowanie łączenie tych środowisk w proporcji 50/50 nie jest prawidłowym przepisem, nie w tym przypadku. I w tym miejscu zgodzę się z producentem. Dla Silexa idealna proporcja to 70% terenu i 30% asfaltu. No jeśli już musielibyśmy to jakoś sztywno oddzielić. Ugryz. No i do tego jest stworzony Silex. Do nie przejmowania się kiepską drogą, do zjeżdżania z dobrego asfaltu i eksplorowania terenu. Co ja bym w nim zmienił? Dojeżdżam nim do pracy w większości asfaltami, więc okresowo zmieniam w nim opony na wspomniany model zeszłoroczny, ale to tylko taka pierdoła. 2 rzeczy, które rozważam to:
Po pierwsze regulowana sztyca i tutaj niestety brakuje mi jeszcze jednego miejsca na wewnętrzne prowadzenie, więc pewnie skończy się na takiej z dźwignią przy siodle. Powód, dla którego ją rozważam, jest chyba oczywisty, dla komfortu na zjazdach. A druga rzecz to montaż dodatkowych klamek hamulcowych, które oferuje Shimano do grupy GRX. Zastanawiam się, bo zabrakłoby mi wtedy całkowicie miejsca na kierownicy, musiałbym nawet dzwonek zdemontować, ale z drugiej strony komfort zhamowania w chwycie klasycznym, kontrola podczas jazdy, szczególnie w mieście, chyba będą tego warte. Jednym słowem, genialny. Genialny rower, który ma mnóstwo zalet. Jest też oczywiście kilka wad, wprawdzie mniejszego kalibru, ale to one finalnie potrafią popsuć piękny dzień na rowerze. Już pojechałem spod bramy krakowskiej i dostrzegłem wtedy pewne braki w wyposażeniu. I nie był to imbus z tylnej osi, tylko nasadka multitoola z kieszonki pod siodełkiem. Więc trochę przedłużyłem swój wyjazd i wróciłem na poszukiwania. Jak się łatwo domyślić, jest to tak mała pierdoła, że nawet jeśli by tam była, to bym w tym gąszczu liści jej w ogóle nie znalazł. Więc po prostu zapłakałem rzewnie. Obróciłem się na pięcie, no i wróciłem do Krakowa. No, oczywiście zapobiegawczo jechałem tą samą trasą, którą kierowałem się do Ojcowa, więc liczyłem, że może gdzieś na trasie, nie wiem, jakimś cudem, stawałem kilka razy na drobne poprawki, ale nie dostrzegłem tych braków. I wtedy... Gdzieś tu powinno być, jeśli ma tu być. Jest. Nasadka tam była i czekała na mnie. Byłem mega zdziwiony, no czekała coś chyba z 7 godzin w miejscu, w którym jak widzieliście ludzi nie brakuje. Cieszę się, że ją znalazłem, no ale nie oszukujmy się. Już się pogodziłem z tym, że po prostu ona zginie, bo no nie ma na to szans, jeśli ma się tego używać. Tak samo jeśli na swoim miejscu ma być ten kluczyk w osi tylnej, czy w przedniej, on wchodzi tu i tu, to on po prostu wcześniej czy później wypadnie. Nasadka wróciła na miejsce, ja wracam do podsumowania. Zalety wymieniałem przez ostatnie 13 minut, a większych wad ten rower nie ma, ale wszystko oczywiście zależy od recenzenta. Ja Silexa kupiłem na własny codzienny użytek i to, co słyszałeś, jest moją osobistą opinią. Jeśli masz jakieś pytania, to nie ma się co krępować, od tego są komentarze. Z mojej strony to już wszystko. Cześć!